Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran, szukając przygody.pl i zapraszam Was na rowerową wycieczkę po okolicach Dumaguete. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest tak całkowicie na spontanie. Jak już zresztą widzicie, jestem cały przepocony, dosłownie się woda ze mnie leje, bo jestem już w Walencji. Czyli pojechałem do tej górskiej miejscowości nad Dumaguete. Zajęło mi to jakieś 40 minut, jest tutaj 10 km. Tak naprawdę mogłem jechać krótszą drogą, ale chciałem pojechać trochę naokoło, taką bardziej widokową, a nie tej głównej ulicy się trzymać. Dojechałem tutaj i wziąłem ze sobą telefon, wziąłem ze sobą gimbala. Oczywiście nie brałem całego sprzętu, no bo to by było zbyt ciężkie i tak musiałem wziąć dużo większy plecak niż mam normalnie, żeby to wszystko zapakować. Jest dzisiaj sobota, 2 maja, więc znalazłem chwilę, żeby się wyrwać też na rower. Co weekend staram się jeździć na rowerze. Oczywiście przez ostatni miesiąc, czy w zasadzie 1,5 miesiąca w ogóle nie jeździłem, no bo kwarantanna, nie było jak z domu w ogóle wyjść. A już nie mówiąc w ogóle o wyjeździe na rowerze, bo wszędzie checkpointy. Teraz wczoraj już te checkpointy zostały zniesione, więc jeżeli ma się tylko i wyłącznie maskę, to można jeździć na rowerze. Oczywiście normalną maskę taką chirurgiczną mam też, mam nawet kilka, ale na rower jej nie brałem, ponieważ pierwsza przemokła w ciągu dosłownie 3 minut i nie dało się w ogóle oddychać. Więc spadłem na pomysł, że będę jeździł w buffie. I też chodzę po mieście w takim tym buffie, czyli tym, po polsku to się chyba komin nazywa. Fajna sprawa, to jest dużo bardziej przewiewne. Na Filipinach się o to nie rzucają, no bo tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć twarz zakrytą czymkolwiek. Podejrzewam, że, no nie no, może jakbym już przesadził, jakbym się zakrył, nie wiem, łuską po kokosie, to pewnie by się trochę wkurzyli. No ale czymkolwiek innym, jakimkolwiek materiałem zakryjesz twarz, to już jest ok. I co też ciekawe, od wczoraj, ponieważ znieśli przepustki, wprowadzili coś takiego, że jest kara za nienoszenie maski na zewnątrz. Czyli w zasadzie nie tylko chodzi o miejsca publiczne, ale w każdym miejscu powinno się nosić maskę. Jeżeli policja złapie Cię bez maski, to pierwsze ostrzeżenie to jest 200 peso, drugie ostrzeżenie to jest 500 peso, a trzecie to jest chyba 2000, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, co jest później. Czy będą osoby łapane? Nie jestem do końca przekonany, bo tak naprawdę teraz jak jechałem na rowerze, to widziałem już dużo osób, które jeździło bez masek, czy chodziło bez masek. Może to było akurat koło domu, więc daleko się nie oddalali. Natomiast no ja buffa ubrałem, bo biały to zawsze od razu jest jakby taki czerwony alert, że pewnie on zapłaci, więc tylko i wyłącznie teraz ściągnąłem, żeby dla Was coś nagrać. Może jestem troszeczkę gadżeciarzem, jeżeli chodzi o sprawy elektroniczne, ale jeżeli chodzi o sprawy sportowe, takie jak na przykład rower, no to nie kupuję niczego drogiego. Zresztą też nie bałem się tego wysyłać, bo ten rower w Polsce chyba teraz by może kosztował, nie wiem, z 1500 zł, 1600 zł. No było to oczywiście i tak tańsze niż kupienie roweru tutaj, no bo zapłaciłem za paczkę tylko 200 zł, a miałem praktycznie nówkę sztukę rower. Kupiłem go 7 lat temu, czyli przez ostatnie 5 lat no, siedział i nic nie robił w Polsce. Nawet dosłownie nikt go nie używał, dlatego zdecydowałem się go wysłać. To jest model cross polskiej firmy, chyba level 3 czy 4, albo 2, nie wiem, no ale tak jak mówię, to nie jest jakiś żaden drogi rower, więc nie bałem się go po prostu wysłać. Jeżeli chodzi o rowery, to jest też jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą warto poruszyć, jeżeli już jesteśmy już w tym temacie, bo pewnie część z Was się zapyta, dlaczego nie kupiłem roweru na Filipinach. No, to jest zawsze dobre wytłumaczenie. Słuchajcie, rowery, sprzęt sportowy, szczególnie oryginalny, to są takie jakby rzeczy już bardziej ekskluzywne. A na Filipinach rzeczy ekskluzywne przeważnie są droższe niż w Europie. Wiem, że na przykład oni mają bliżej, żeby to wysłać z Chin, natomiast podatki, podejrzewam, i ich chciwość, to po prostu ceny tak windują w górę, że na przykład za jakiś oryginalny rower, nie wiem jaka teraz firma jest na topie, ale Giant na przykład, to bym zapłacił tutaj 20-30% więcej. Oczywiście jest też dużo bardzo podróbek, to już widać po ramie, że na przykład Specialized, tak, to jest chyba ta marka, jest bardzo dużo podróbek, a jeżeli już dostaniecie oryginalną na przykład ramę, gdzieś na OLX-ie czy na Facebook Markecie znajdziecie, że ktoś na przykład sprowadził i chce sprzedać, to cena już jest kosmiczna. Więc nie było totalnie sensu kupować tutaj roweru. Mogłem kupić rower też za 1500 zł czy za 1000, ale jak poszedłem do sklepu rowerowego, to po prostu to wygląda jak totalna padaka.
Tu wyglądał taki najtańszy Chińczyk. Słuchajcie, nawet miał te hamulce tarczowe, ale te hamulce tarczowe były na żyłkach w środku. To po prostu no śmiech. No. Ja już wolałem sprawdzić swój, bo przynajmniej wiem co mam i wiem na czym jeżdżę i naprawdę ten rower się sprawdza. Zresztą polecam tą firmę zawsze, Cross. Nie jest jakiś drogi, a daje radę. Dobra, słuchajcie, ja się już zbieram. Jadę na moją taką fajną trasę akurat. Tam się pewnie zatrzymam parę razy, będę nagrywał coś z ręki, więc zobaczycie te widoki. A później jeszcze dalej pogadamy o rowerach i powiem Wam, jak to wszystko tutaj wygląda, jak się jeździ na rowerach, gdzie można jeździć, czy to jest w ogóle przyjemne. Dobra, muszę troszeczkę rower poprowadzić, bo trasa, którą wybrałem, znam tą trasę bardzo dobrze i wiedziałem, że tutaj droga jest bardzo, bardzo ciężka. Oczywiście rowerem da się ją przejechać całą i jest naprawdę super frajda z tego, bo wreszcie jakaś taka część downhillowa, ale jeżeli trzymam gimbala w jednej ręce razem z telefonem, to tego się już nie da zrobić. No niestety fizyka się kłania, myślałem, że się da, ale się nie da. A niestety GoPro nie mam, bo ostatnie mi ukradli na Sikiwarze jeszcze parę lat temu i od tego czasu się jeszcze nie dorobiłem. No, ale może się kiedyś uda w końcu kupić, uzbierać jakąś kasę, nawet na jakiś stary model. Byleby po prostu do klatki piersiowej przypiąć i wtedy Wam pokazać naprawdę fajne trasy downhillowe. No bo teraz w jedną osobę no to po prostu nie jestem w stanie nagrywać. No i co, idziemy dalej.
Słuchajcie, skoro mamy przerwę na wodę, na kupienie wody, no to mogę akurat wam powiedzieć o tym, jak wygląda tak naprawdę jeżdżenie na rowerze na Filipinach. No, po pierwsze, odwodnienie to jest mega wielki problem. Ja do tej pory zrobiłem 15 km, jest południe, jest największe słońce, no akurat tak tylko i wyłącznie wtedy miałem czas, żeby wyjechać. I po pierwszych 6 km już wypiłem litr wody, który miałem w bidonie. Dopiero teraz znalazłem pierwszy sklep i kupiłem dwie wody, kupiłem Gatorade'a dużego i kupiłem wodę normalną, niegazowaną, żeby to wymieszać. Po prostu potrzebuję trochę więcej jakby koloru w tym, bo sama woda to po prostu przeze mnie przepływa. Naprawdę. Pamiętam, jak rok temu wracałem zawsze z takich 1,5 godzinnej, 2-godzinnej wycieczki na rowerze, to różnica na mojej wadze, pomimo tego, że cały czas piłem i piłem przynajmniej 2 litry wody w ciągu tych 2 godzin, była minus 2,5 kg. Czyli ponad tyle jeszcze traciłem wody. To jest naprawdę aż niemożliwe. Ważyłem się dokładnie i sprawdzałem. Pamiętajcie o tym, nawadnianie to jest najważniejsze. Ta trasa downhillowa się w zasadzie już skończyła, bo zjechaliśmy na główną ulicę i jesteśmy teraz na drodze do Dumaguete. Już tak jakbym wracał już po prostu w stronę Dumaguete. Natomiast ja mam ochotę jeszcze raz zrobić jedną pętelkę, co prawda już nie całą, nie przez tą downhillową część, ale chcę jeszcze raz tutaj do góry podjechać do Dumaguete, bo tam są fajne owoce i warzywa i pewnie coś zrobię, jakieś zakupy i może znajdę coś ciekawego na kolejny odcinek z owocami albo warzywami. Zresztą zaraz zobaczycie. Widzimy się za moment. Dobra, ja już, słuchajcie, wróciłem do Walencji. Jestem dokładnie w tym samym miejscu, co byłem na samym początku tego filmiku. Tutaj akurat w tym centrum jest fajnie, bo jest cisza, spokój, ten park chyba jest zamknięty, nie wiem, może jest zakaz w ogóle wchodzenia do niego przez tą całą kwarantannę jeszcze. Na pewno tutaj remontują ulicę za mną, więc nie ma ruchu jakby z jednej strony, co też sprzyja temu, że mogę sobie tutaj spokojnie posiedzieć. No i jest cień, to jest najbardziej wartościowe w tym momencie, bo naprawdę zjarałem się. Do tego momentu zrobiłem prawie 19 km, niecałe 2 godziny. Oczywiście tempo nie jest zabójcze, no ale słuchajcie, musicie wziąć pod uwagę, że praktycznie cały czas trzymałem gimbala w jednej ręce i jechałem z jedną ręką. Musiałem hamować jadąc w dół, musiałem jechać wolniej jadąc w górę, no życie. Następnym razem po prostu nie zabiorę was za mną i tyle. No ale jeżeli wracamy do jazdy w ogóle na rowerach górskich po Filipinach, bo bardzo często też dostaję takie zapytania. Dostaję od was zapytania w sprawie tego, no bo na przykład ktoś nie chce jeździć skuterem, ktoś nie chce kupować oczywiście samochodu albo wynajmować, płacić dużo pieniędzy, więc myśli o tym, że przywiezie sobie rower górski albo kupić je na miejscu i będzie nim jeździł codziennie na małej wysepce do sklepu, zwiedzać i tak dalej. No słuchajcie, plan jest fajny, no bo oczywiście ćwiczenia, rekreacja, bla bla bla. W Europie może by się to sprawdziło przy temperaturze 15-20 stopni. Przy 30 stopniach i całym nasłonecznieniu, jak jest na Filipinach, słuchajcie, no zajdziecie prędzej niż osiągniecie swój sukces. Jeżeli przykładowo codziennie dojeżdżasz do pracy rowerem, czyli 5 razy w tygodniu pokonujesz, nie wiem, 10-15 km dziennie, no to możesz na ten temat coś myśleć, ale tylko i wyłącznie myśleć. Słuchajcie, naprawdę to nie jest wygoda. Jazda na rowerze tutaj w ciągu dnia to nie jest żadna przyjemność. Po zmroku no już jest lepiej, no bo jest temperatura troszkę niższa, nie nagrzewacie się tak od słońca, ale znowu trzeba mieć dobre światło, bo Filipińczycy bardzo jeżdżą szybko na motorach i mogą Ciebie nie zauważyć, więc pamiętajcie o tym, żeby mieć dobre światła. Jeżeli ktoś naprawdę nie jeździ w ogóle na rowerze w Polsce i nagle wpadnie na pomysł, że chce na Filipinach jeździć na rowerze, odradzam to totalnie. Słuchajcie, ja przyleciałem na Filipiny, naprawdę miałem bardzo dobrą kondycję, ale bałem się wyjść na rower, no po prostu, bo myślałem, że zaraz zejdę. No, od samego chodzenia tutaj człowiekowi się już odniechciewa i praktycznie ma omdlenia, a co dopiero mówimy o jeździe na rowerze. Jeżeli po płaskim jeszcze będziecie jeździć cały czas, no to jeszcze spoko, ale nie ma takich terenów. No, zawsze jest trochę w górę, trochę w dół i to już naprawdę nie jest przyjemne. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której nie wiem, może nie zdajecie sobie z tego sprawę, ale nasłonecznienie na Filipinach, czyli o tym, jak się szybko palicie i dlaczego. Ja tutaj już jestem 5 lat. Jak pewnie zwróciliście uwagę, jestem w krótkim rękawku. Jestem bardziej w sumie opalony niż Christine, od chyba 2 lat, no bo ja się nie boję tego słońca. Ona na przykład nie lubi wychodzić na słońce, no bo Filipińczycy twierdzą, że jak ktoś ma ciemną skórę, no to jest takie jakby troszeczkę gorszej klasy. No oni mają manię tej w ogóle białej skóry. No to o tym to trzeba będzie nagrać całkowicie inny odcinek. Ale
Chodzi o to, że ja już jestem przyzwyczajony do tego słońca, ale jeżeli ktoś przyleci na Filipiny na wakacje i zaczyna się tutaj opalać, albo wyjedzie na skuterze, na rowerze, co jeszcze gorzej, na 2 godziny. Słuchajcie, to on wróci i będzie przez następny tydzień po prostu kwiczał i leżał w łóżku i nie będzie w stanie spać, bo takie będzie miał bąble na skórze. I to może się smarować nawet 50, nie wiem, 100, nawet 100 widziałem tutaj, krem do przeciwsłoneczny i to dużo Wam nie pomoże, no bo musicie i tak co chwilę się tym smarować. Naprawdę, no ktoś, kto zapomni raz tylko i wyłącznie takiego kremu, kaput. Wakacje stracone. Jako że jestem w Walencji, więc skorzystałem z okazji i kupiłem dzisiaj materiał na kolejny, najprawdopodobniej kolejny odcinek. Teraz jeszcze nie mogę obiecać, że to będzie kolejny odcinek, ale zobaczcie, co mam. Jedno mango, drugie mango i najbardziej popularne, najlepsze, trzecie mango. I teraz każde mango jest inne. O tym będzie następny odcinek. Skupię się tylko i wyłącznie opowiem Wam o mango, jego rodzajach, jak smakuje, z czym można jeść, z czym co się je. No zresztą zobaczycie, nie chcę spoilerować. Ale już od razu Was zapraszam na kolejny odcinek. Nie mogę też pominąć jednej bardzo, bardzo ważnej kwestii. Jak pewnie zwróciliście uwagę w ostatnim filmiku, opowiedziałem o tym, że ruszył Patronite kanału szukając przygody życia na Filipinach. Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa, ponieważ to jest pewnego rodzaju możliwość rozwijania kanału za Wasze pieniądze, za Wasze wsparcie. Czyli za to, że lubicie mnie oglądać, za to, że potrzebujecie mojej pomocy w sprawie biznesów na Filipinach. Płacicie tą swoją jakąś cegiełkę i wspomagacie mój kanał w tym sensie, że nie sponsorujecie mi wakacji, ale po prostu pozwalacie mi na to, żebym mógł nagrywać więcej tych filmików i spędzać więcej czasu nad blogiem, a tym samym po prostu pomagacie sobie, bo dostajecie więcej informacji. I bardzo, bardzo dziękuję tym pierwszym patronitom, którzy się już pojawili. Naprawdę nie wiecie, jaka to jest radość. To już nawet nie chodzi o to wsparcie finansowe, ponieważ każda cegiełka, nieważne czy to jest 5 zł, czy to jest 50 zł, czy to jest 200 zł miesięcznie, dla mnie to ma ogromną wartość. To nie wartość w formie pieniądza, tylko w formie pieniędzy, tylko w formie Waszego takiego dziękuję. Oczywiście tak samo cenię wszystkie komentarze, ale to wsparcie to jest jakby krok dalej, że wiem, że po prostu, że okej, Rafał, robisz dobrą robotę, super to nagrywasz, cieszymy się, że jesteś, że będziesz nagrywał więcej. I to mnie naprawdę, słuchajcie, motywuje. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, dziękuję za Wasze wsparcie. I to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dziękuję, że go oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jeżeli nie powiedziałem czegoś i pewnie zapomniałem coś powiedzieć na temat rowerów na Filipinach, no to przypomnijcie mi o tym w komentarzu. Ja już naprawdę, słuchajcie, jestem zmęczony. Muszę się zbierać do domu. Jestem już ponad 2,5 godziny poza domem, więc pewnie Emilia z Krystyn już wstały. Więc będzie trzeba zająć się dzieckiem, no i ugotować jakiś lunch, bo już będzie gdzieś koło chyba 1:00, 2:00 po południu. No tak czy inaczej, teraz tylko i wyłącznie muszę zjechać w dół do Dumaguete i dostać się do domu, więc mam jeszcze jakieś 10 km, czyli w sumie zrobię prawie 30 km dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!